Dlaczego trailer Wichrowych Wzgórz wywołał taki hejt? Wiecie, nie zdziwiło mnie nawet to, że ludziom się nie spodobał. Zdziwiło mnie to, jak szybko ludzie od oceny, opinii przeszli do wyroku. Dlatego w tym materiale chciałam się przyjrzeć podstawowym zarzutom i zastanowić się, czy to wszystko mówi więcej o trailerze, czy o nas. Bo czy tak naprawdę można ocenić film po trailerze? To tak jak ocenianie książki po okładce. W sensie nie zrozumcie mnie źle, ale trailer to 1-2-minutowy materiał złożony z wycinków filmu. To tylko pewien fragment całości. W dodatku jego rola nie jest taka, żebyśmy stwierdzili, czy film jest dobry, czy zły, tylko raczej, żebyśmy stwierdzili, raczej mi się spodoba, idę do kina, albo nie, to nie dla mnie, nie idę do kina. Problem polega na tym, że ludzie po tym 2-minutowym fragmencie wyciągają wnioski, cały film mi się nie spodoba. A poza tym ich opinia, to nie dla mnie, urasta do rangi. To jest słaby film, to jest złe. No i dobra, i już słyszę tych, którzy powiedzą, no ale słuchaj, przecież umiemy stwierdzić, co to jest kicz, prawda? Są jakieś obiektywne wyznaczniki, nie? Są jakieś normy, reguły, zasady i oczywiście, zgadzam się, są. Tylko musimy się zastanowić, czy to, co teraz uważamy za sztukę wysoką i za dobry gust, to jest obiektywna prawda, czy nie? No bo wiecie, te zasady i normy tworzyliśmy przez wieki. Przez te kształtowała się nasza kultura. To społeczeństwa ustalały te normy. I pomijając już to, że w każdej kulturze czy w każdym społeczeństwie te normy będą inne, więc już samo to pokazuje nam, że co nie jest obiektywne, to jeszcze w dodatku musimy pamiętać, że jest to oparte na opiniach i przekonaniach naszych przodków. Naszych przodków, którzy żyli w społeczeństwie patriarchalnym i najczęściej wysoce religijnym. Stąd nie dziwią mnie opinie, które już w tej chwili krzyczą: ten film to będzie soft porno, taniocha, to jest po prostu skandal. Wcale mnie to nie dziwi. Dlatego moim zdaniem te standardy nie są w żaden sposób obiektywne, bo gdyby były, to wszyscy byśmy się zgadzali co do tego, czy ten trailer jest dobry, czy ten film jest dobry, czy nie. A zdania są podzielone. Problem tak naprawdę nie leży w trailerze. A wiecie w czym? W tym, z czym my do tego trailera podchodzimy. Wyobraźmy sobie, że każde dzieło sztuki to jest lustro. Lustro, w którym się przeglądamy. I my, każdy człowiek, przychodzimy do tego lustra z pewnym bagażem doświadczeń, przekonań, wspomnień, emocji, z pewną wrażliwością, z pewnymi tabu, na przykład kulturowymi. Widzimy dzieło i przeglądamy się w nim. Co tam widzimy? Siebie. Więc często nie chodzi nawet o to, co autor miał na myśli, bo często nie zobaczymy tego, co autor chciał nam przekazać. Zobaczymy tylko to, co się odbija w lustrze. Często też zobaczymy coś, czego autor nie chciał przekazać. Dlaczego? Dlatego, że dopowiemy sobie coś, co już jest w nas. I to jest tworzenie znaczeń. Jak to działa w praktyce i dlaczego mówię, że nasza opinia mówi więcej o nas niż o samym dziele? Weźmy na przykład opinie, które pokazywałam na samym początku. Jeden użytkownik pisze, ale przecież Kate nie była blondynką, tylko miała brązowe włosy. No i okej, fakt. Tak było w książce. Ale co to mówi nam o komentatorze? To, że spodziewał się i oczekiwał wiernej adaptacji i że jego ocena raczej dla tego filmu nie będzie pozytywna, gdyż nie będziemy mieli do czynienia z wierną adaptacją. Natomiast musimy pamiętać, że teksty kultury nie istnieją. Nie istnieją w izolacji. I Wichrowe Wzgórza jako powieść, która obrosła taką historią, nie istnieje w izolacji. Chociażby właśnie to, że tych adaptacji było bardzo, bardzo dużo. Więc musimy mieć taką świadomość, że już sam reżyser też jest interpretatorem i bardzo ważna sprawa, nie musimy zrozumieć jego zamysłu. Moim zdaniem o wielkości dzieła, a także adaptacji świadczy to, jak wiele ścieżek interpretacyjnych możemy wyprowadzić, jak wiele ścieżek interpretacyjnych możemy podjąć, jak wiele warstw interpretacji tam jest i jak wiele tematów zostało poruszonych, także tych, które oryginalnie porusza dzieło.
Bo im więcej tematów, tym lepiej. I jeszcze dodatkowo, im rzadziej te tematy są poruszane, tym lepiej. Więc teraz przyjrzyjmy się jeszcze raz tym zarzutom, ale tym razem mając już ten kontekst, który wcześniej poruszyłam. Pierwszy zarzut. Przede wszystkim obsada. I mówimy tutaj nie o jakiejś obsadzie drugoplanowej, tylko o bohaterach pierwszoplanowych. W roli Katherine Earnshaw została obsadzona Margot Robbie. 35-letnia aktorka, blondynka, jak już powiedzieliśmy, a w roli Heathcliffa Jacob Elordi, 28-latek, biały. Właśnie. Heathcliff nie był biały, wiemy to dokładnie z powieści. I to wywołało kontrowersje. Podobnie jak wiek obojga aktorów, gdyż wiemy, że bohaterowie powieści byli znacznie młodsi. Zdaje się, że Katherine umiera w wieku 19 lat. Tak. Zatem, czy da się to jakoś wyjaśnić? Czy reżyserka miała prawo to zrobić? I myślę, że odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że miała prawo, natomiast czy jest to uzasadnione? Myślę, że oba wybory da się uzasadnić. Jeden reżyserka nawet sama uzasadniła. Powiedziała, że dla niej najważniejsze dla roli Kate nie był ani jej wiek, ani jej kolor włosów, tylko to, czy aktorka, którą wybierze, odda charakter Katherine Earnshaw. Chodziło o jej dzikość i żywiołowość. A jeśli o tym mówimy, to przejdźmy do zarzutu numer 2. Stroje. Pojawia się takie stwierdzenie bardzo często i zresztą bardzo słusznie, że stroje nie pasują do realiów epoki. Tak, to prawda. Natomiast myślę, że w połączeniu z wiedzą o tym, jak zostali dobrani aktorzy, możemy od razu spróbować popatrzeć nie na samą spójność strojów z czasem, w którym dzieje się akcja, a raczej na przykład na kolorystykę. Myślę, że to jest całkiem niezły hint interpretacyjny. Zobaczmy. Katherine chodzi tylko w 3 różnych kolorach stroju. Biały, czarny i czerwony. Zobaczmy chociaż tę czerwień w kontekście tego, że bohaterka ma być najbardziej żywiołowa i dzika. Czerwień właśnie to oddaje, ale nie tylko to. Przecież miłość, namiętność, pożądanie, pasję, ale też nienawiść, obsesję, a przecież ta miłość nie była zdrowa. Więc myślę, że idziemy w całkiem dobrym kierunku i jeżeli zaczniemy rozpatrywać te wszystkie niezgodności pod kątem nowej interpretacji i nowej zgodności, nowej jakości, może okazać się, że to wcale nie jest takie głupie. I przechodzimy do najtrudniejszego, do 3. zarzutu. Taniocha. Soft porno. I teraz tak, oczywiście w powieści Emily Brontë tego nie było. Nie było żadnych scen erotycznych. Dlaczego? No cóż, książka wyszła w 1848 roku, zdaje się, czyli jakieś około 180 lat temu. A opisuje czasy jeszcze sprzed tego roku, czyli schyłek XVIII wieku. Czy możemy się spodziewać, że takie sceny się pojawią? Nie. Czy mamy sugestie takich scen? Tak. Między wierszami dzieje się bardzo dużo. Chociażby jeżeli ktoś czytał książkę, to warto zauważyć, że narratorką jest Ellen Dean. I wszystko, co wiemy o bohaterach, wiemy od niej. Na przykład ta scena tuż przed śmiercią Kate, kiedy Heathcliff przychodzi do niej, a ona już naprawdę ledwo kontaktuje, ale oni się całują i przytulają i robią to wszystko przy Nelly. Czytelnik automatycznie zadaje sobie pytanie, co robili, kiedy jej nie było? I teraz, czy ujęcie tych scen w filmie to błąd? Czy rzeczywiście mniej znaczy więcej? Powiem tak, to zależy, co chcemy osiągnąć. Bo jeżeli chcemy iść zgodnie z linią materiału źródłowego, no to tak, oczywiście, najlepiej byłoby po prostu zrobić to tak, jak było w powieści. Ale być może, i obstawiam, że o to chodziło reżyserce, tak obstawiam, że ten film ma pokazywać właśnie to, co działo się między wierszami. Dokładnie właśnie to, nie nic innego. Zdjąć jakby knebel z ust bohaterom i pokazać, co tam się do jasnej cholery działo, bo wszystkich to najbardziej interesuje. No nie, może nie wszystkich. Ale jak czytelnik sobie czyta, to jest taki, no i powiedziała, że go jakoś ułagodzi. Co miała na myśli? Więc tak, są pewne wskazówki, ale myślę, że ten film chce przełamać tabu, które mówi, no tak, 200 lat temu nie można było tego powiedzieć. Teraz możemy to powiedzieć. Nie tylko powiedzieć, ale też możemy to pokazać. To jest ważne. I czwarty tabu, czwarty zarzut, może nie zarzut do samego trailera, ale skandal obyczajowy. Wszyscy pytają, co łączy Margot Robbie i Jacoba Elordi.
To pytanie zadają sobie wszyscy, widząc chemię, która jest między nimi na ekranie i to, jak zachowują się w stosunku do siebie poza ekranem, to, co mówią, ich wywiad, sesja w Vogue'u. Czy oni mają romans? A może to tylko PR? On ma dziewczynę, ona ma męża i małe dziecko. Więc pytanie, co się do cholery dzieje? Zamierzam na ten temat nagrać komentarz, także już teraz zapraszam. A teraz mam dla Was wyzwanie. 13 lutego premiera. Wybierzcie się do kina, może nie na premierę, ale spróbujcie pójść i naprawdę zobaczyć ten film. Pójść i zastosować to podejście, że jesteście interpretatorami, że tworzycie znaczenia i że żadna opinia nie jest lepsza lub gorsza, żadna nie jest bardziej uprawniona lub mniej uprawniona. A ja idę na premierę i zrobię dla Was recenzję. I zapraszam Was do sekcji komentarzy, w której będziecie mogli podzielić się ze mną tym, co myślicie. I nie mogę się doczekać tego, co napiszecie. A jeśli nie możecie się już doczekać filmu, a książkę już przeczytaliście, to mam dla Was coś specjalnego. Napisałam 2 opowiadania, które są oparte na Wichrowych Wzgórzach. Napisałam je, ponieważ na Wattpadzie odbywa się konkurs. Możecie przeczytać je właśnie na Wattpadzie lub odsłuchać audiobooki na moim kanale na YouTubie. Zapraszam, linki są w opisie. A teraz do zobaczenia. You want me to stop?